Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Właśnie został otwarty ostatni odcinek drogi ekspresowej S19, stanowiącej polski odcinek Via Carpatii pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Jest nim 20-kilometrowy odcinek od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ. Głównym wykonawcą prac była firma Mota Engil. Dzięki otwarciu tego odcinka drogi, jadąc z Lublina do Rzeszowa, nie musimy już wjeżdżać do żadnego miasta. Oddane w tym i zeszłym roku odcinki nie tylko znacznie poprawiły czas i bezpieczeństwo podróży pomiędzy Rzeszowem a Lublinem. Dzięki nim S19 ściągnęła również liczące się potoki ruchu, które do tej pory wykorzystywały inne drogi niż DK19. Znacznie skrócił się czas przejazdu dla jadących z Rzeszowa do Warszawy i odwrotnie. Już teraz większość, jeśli nie wszyscy, podróżujący z Warszawy do Rzeszowa i odwrotnie jeżdżą przez Lublin, a nie jak dotąd drogą numer 9 przez Radom. Z kolei z Lublina do Krakowa i odwrotnie będzie teraz najbardziej opłacalna jazda przez Rzeszów i autostradę A4. Cała obecnie istniejąca droga S19 od węzła Lublin-Rudnik do węzła Rzeszów Południe ma długość około 192 km. Łatwo policzyć, że jadąc bez przerwy z przepisową prędkością 120 km na godzinę przejedziemy wspomniany odcinek w około 1 godzinę i 40 minut. Oczywiście na tak długim odcinku powinniśmy zaplanować postój. I tu pod tym względem jest dobrze i źle. Otóż parkingów po obu stronach jest łącznie w planach 20, czyli 10 na każdą stronę. Średnio wypadają więc co 19 km, więc jest bardzo dobrze. Natomiast na całym wspomnianym odcinku, na żadnym z tych parkingów nie ma jeszcze ani jednej stacji paliw, ani restauracji i nie będzie ich przez przynajmniej rok. Proszę o tym pamiętać. Droga ekspresowa S19 stanowi międzynarodową trasę Via Carpatia łączącą Kłajpedę na Litwie przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Salonik w Grecji. W każdym z tych wymienionych krajów, przez które ma przebiegać Via Carpatia, w bardzo różnym tempie trwa jej realizacja. W tym roku, jeśli znajdę czas, to zrobię o tym dedykowany film. Dzisiaj skupmy się na drodze S19 w Polsce. Pierwszym odcinkiem S19 była obwodnica Międzyrzecza Podlaskiego. Oddano ją do użytku w kwietniu 2008 roku. Jej długość to 6,5 km. Jednak do czasu budowy drugiej nitki nie jest ona oznaczona jako S19, tylko droga krajowa nr 19. Drugim w kolejności wybudowanym odcinkiem S19, również oznaczonym na razie jako DK19, jest obwodnica Wasilkowa w ciągu drogi z Białegostoku do granicy z Białorusią. Oddano ją do użytku w 2011 roku. W tym momencie powinna Wam się zapalić czerwona lampka. Na początku powiedziałem, że droga Via Carpatia prowadzi na Litwę, a teraz mówię, że S19 prowadzi na Białoruś. Dlaczego tak jest? Otóż ciągle słyszymy, że droga S19 to Via Carpatia. Tak jest, ale tylko połowicznie. Droga S19 zacznie się na granicy z Białorusią, a nie z Litwą. Według mnie należy jak najszybciej zmienić numer drogi S19, która powinna się zaczynać na granicy z Litwą w Budzisku i iść początkowo wspólnym śladem z drogą S61, czyli Via Balticą. Następnie S19 powinna odbijać do Białegostoku i dalej tym samym śladem, w którym jest planowana lub wybudowana. Co ciekawe, kilkadziesiąt lat temu tak było. Droga krajowa nr 19 zaczynała się właśnie na granicy z Litwą i prowadziła przez Białystok i Lublin aż do Rzeszowa. Później od Rzeszowa do granicy ze Słowacją była to droga krajowa nr 9. Tak więc od zawsze było spore zamieszanie z numerem tej drogi. Jeśli zostanie tak jak teraz, to ślad Via Carpatii w Polsce będzie biegł najpierw po drodze S61, potem kawałek po S16, przy czym wciąż nie wiadomo, czy droga łącząca Białystok z Suwałkami zostanie poprowadzona przez Ełk czy przez Suchowolę, a dopiero od Białegostoku na południe Via Carpatia będzie już pokrywała się z przebiegiem drogi S19. Ministerstwo Infrastruktury powinno jak najszybciej tę sprawę uregulować. Uważam dodatkowo, że jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości zmieniać numer dróg, a dochodzą do mnie wieści, że ma to nastąpić, to cała droga z Budziska do Barwinka powinna otrzymać numer S9. Wtedy byśmy mieli w Polsce drogi biegnące południkowo oznaczone A1, S3, S5 w dość dziwnym układzie, S7
S9 i S11. Obecna droga krajowa nr 9 powinna wtedy dostać inny numer. Przypisanie jej jednocyfrowego numeru miało sens, gdy stanowiła ona główne połączenie z Warszawy do Rzeszowa i na Suwałki. Jednak obecnie DK9 nie będzie pełnić już takiej roli, a jej znaczenie w ogólnopolskiej sieci wyraźnie spadnie na rzecz drogi S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Trzecim w kolejności wybudowanym odcinkiem S19, również oznakowanym jako DK19, jest obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej długości 7,7 km. Oddano ją do użytku w grudniu 2011 roku. Następnie we wrześniu 2012 roku oddano kierowcom 7 km drogi ze Stobiernej do węzła Rzeszów Wschód. Należy tu zaznaczyć, że odcinek ze Stobiernej do Jesionki jest jednojezdniowy w układzie pasów 2+1. W grudniu 2013 roku oddano do użytku 5 km S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. W grudniu 2014 oddano 10 km północnej obwodnicy Lublina od węzła Lublin-Sławinek do węzła Lublin-Rudnik. Jest to wspólny przebieg dróg S12, S17 i S19 oraz jedyny odcinek drogi ekspresowej S19, który od razu został wybudowany w przekroju 2 jezdni o 3 pasach ruchu. Pod koniec 2016 roku oddano pozostałą część obwodnicy Lublina, czyli prawie 10 km od węzła Lublin-Sławinek do węzła Lublin-Węglin. W sierpniu 2017 roku kierowcy mogli zacząć korzystać z nowego odcinka S19 po zachodniej stronie Rzeszowa. Był to fragment od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe długości 6,3 km. W tym miejscu na razie trzeba zjechać z S19 na drogę wojewódzką nr 883. W tym samym roku oddano jednojezdniową S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej długości 12,5 km. Tak samo jak na sąsiednim odcinku, tu również na jednej jezdni wyznaczono naprzemienny układ 2+1. Niedawno rozpoczął się przetarg i oba jednojezdniowe fragmenty będą za około 4 lata posiadały już 2 jezdnie po 2 pasy w każdą stronę. W zeszłym roku oddano rekordowo długi odcinek S19 między Lublinem a Rzeszowem. Było to łącznie 10 odcinków o łącznej długości 100 km. Głównymi wykonawcami 10 odcinków były firmy Aldesa, Strabag, Mota Engil, Mostostal Warszawa oraz Budimex. W kwietniu tego roku oddano przedostatni odcinek pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, czyli 9 km od węzła Zdziary do węzła Rudnik nad Sonem. Głównym wykonawcą prac była firma Mosty Łódź. Omówię teraz, co się dzieje na pozostałych odcinkach S19. W tym momencie w realizacji Zaprojektuj i zbuduj lub w budowie jest łącznie 218 km tej drogi. Oznacza to, że droga S19 jest najdłuższym odcinkiem w realizacji w Europie. A to jeszcze nie koniec. Kolejne odcinki są w przetargu i możemy spodziewać się, że w ciągu najbliższego roku łączna długość odcinków S19 znajdujących się w realizacji wzrośnie aż do 335 km. Pierwszym odcinkiem jest 15 km dwujezdniowej drogi z Kuźnicy przy granicy z Białorusią do Sokółki, z czego prawie 11 km bez odcinka przygranicznego będzie oznaczone jako droga ekspresowa. Realizacją zajmuje się firma POR, a termin oddania tego odcinka to grudzień 2024 roku. W województwie podlaskim podpisane zostały również umowy na 9 odcinków od wsi Krynice, znajdującej się po północno-zachodniej stronie Białegostoku, przez Bielsk Podlaski i Siematycze do mostu nad Bugiem w Chlebczynie. Łączna długość tego odcinka to 118,5 km. Głównymi wykonawcami prac będą POR, Budimex, Aldesa, Mota Engil, Uniweb, Strabag i Kolin. Niestety niedawno sąd zdecydował o uchyleniu decyzji środowiskowej dla odcinka Białystok-Zachód-Ploski. Wyrok ten jest nieprawomocny, więc na razie prace projektowe w ramach podpisanych kontraktów są kontynuowane, ale jak sytuacja będzie się rozwijać dalej, tego nie jestem w stanie przewidzieć. Mimo wszystko liczę na to, że cały odcinek z Białegostoku do Siemiatycz będziemy w stanie pojechać przed końcem 2025 roku. Jednak sytuacja jest bezprecedensowa i nie pozostaje nam nic innego jak śledzić dalsze losy tej sprawy. Kolejnym odcinkiem, gdzie została już podpisana umowa na projekt i budowę, jest fragment od granicy województwa lubelskiego z mazowieckim do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, wraz z dobudową drugiej jezdni na samej obwodnicy. Długość drogi to prawie 14 km, a głównymi wykonawcami będą Strabag, Intercor i Avax. W ramach tego odcinka wybudowany zostanie węzeł Łukowisko na połączeniu autostrady A2 właśnie z S19. Niestety, przez decyzję środowiskową, która przewidywała budowę stacji poboru opłat w tym miejscu,
Węzeł Łukowisko zamiast 2 wiaduktów, jak to ma miejsce na przykład w przypadku węzła drogowego typu Koniczyna, będzie miał aż 6 wiaduktów. Choć już od kilku lat było wiadomo, że bramki nie będą stawiane, nie zdecydowano się na zmianę decyzji, więc kierowcy będą niepotrzebnie nakładali drogi, tak jak ma to miejsce na przykład na węzłach w Rzeszowie. Niedawno podpisano umowę na realizację drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej długości prawie 8 km. Termin oddania to październik 2025 roku, a drogę będzie realizowała Polakła. Na wszystkie pozostałe odcinki pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Lubartowem trwają przetargi. W tym roku ruszy budowa S19 od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin-Rudnik długości 24 km. Kontrakt realizuje Mota Engil, a oddania do ruchu można się spodziewać na przełomie 2024 i 2025 roku. Przenosimy się na południe od Rzeszowa. W realizacji są 22 km S19 od węzła Rzeszów Południe do wsi Jawornik. Są to 2 odcinki, których realizacją zajmuje się Mostostal i Intercore. Droga będzie oddana w 2026 roku. W samym Jaworniku docelowo nie będzie niestety węzła pozwalającego wjechać na S19, co uważam za błąd, natomiast przez kilka lat będzie tu funkcjonowało tymczasowe połączenie pomiędzy nowym odcinkiem ekspresówki a starą DK19. W tym roku rozpocznie się również budowa 2 odcinków S19 koło Krosna, od węzła Krosno Północ do węzła Dukla długości 20,5 km. Droga powinna zostać otwarta w połowie 2025 roku, a jej realizacją zajmuje się firmy Aldesa i Strabag. Na pozostałe odcinki pomiędzy Rzeszowem a granicą ze Słowacją przetargi w większości już trwają, a ostatni z nich ma zostać ogłoszony niebawem. To właśnie droga pomiędzy Rzeszowem a granicą ze Słowacją będzie najtrudniejsza w realizacji, bowiem trzeba będzie wybudować 3 tunele w Babicy długości 2255 metrów, w Jaworniku długości 2910 metrów oraz w Domaradzu długości 990 metrów. Droga ekspresowa S19 na całej długości posiada lub będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu plus pas awaryjny. Wyjątki będą 2. Po pierwsze na obwodnicy Lublina od węzła Lublin-Sławinek do węzła Lublin-Rudnik na odcinku 6 km są 3 pasy ruchu w każdą stronę. W tym miejscu S19 ma wspólny przebieg z S12 i S17. Drugi wyjątek będzie między miejscem Piastowym a granicą ze Słowacją w Barwinku. Tutaj S19 będzie budowana bez pasa awaryjnego. Będą co jakiś czas zatoczki znane m.in. z autostrady A4 w województwie dolnośląskim. Takie rozwiązanie zostało wymuszone na etapie decyzji środowiskowej w celu ograniczenia do absolutnego minimum zajętości terenu pod drogę na obszarach cennych przyrodniczo. Obawiam się niestety, że ceną będzie bezpieczeństwo podróżujących. Również ze względów przyrodniczych zrezygnowano z budowy węzła Tylawa, choć moim zdaniem byłby on znacznie bardziej przydatny niż węzeł Barwinek, który będzie budowany. Na końcu, tradycyjnie dla tych, co dotrwali do zakończenia filmu, kilka ciekawostek o S19. W Jeżowem, przy węźle drogowym, zlokalizowane były wzgórza zwane górami kościelnymi. Miejscowi ludzie byli przekonani, że w tym miejscu był niegdyś kościół i cmentarz, lecz nie było na to żadnych dowodów, nawet w kronikach parafialnych. Z racji tego wiele miejscowych osób starało się blokować budowę ekspresówki. Podczas prac natrafiono na szczątki ludzkie, co potwierdziło przekonania. Na tych górach od dawna była wybudowana drewniana kapliczka, którą przeniesiono w pobliże S19 i zbudowano parking dla kilku pojazdów osobowych. Wiaduktem przechodzącym na południe od węzła Lublin-Węglin na południowy zachód prowadzi droga od Ronda przez Radawczyk, Tereszyn, Rogatkę, Radawiec Mały do Babina. Jest to fragment dawnej drogi królewskiej Via Regia z Krakowa przez Lublin do Wilna. S19 jest jedyną drogą ekspresową w Polsce, która ma niemal wspólny przebieg z linią kolejową szerokotorową popularną LHS. Wspólny przebieg jest na długości około 9 km, m.in. przez rzekę San. S19 w okolicy Janowa Lubelskiego przecięła szlak dawnej kolejki leśnej eksploatowanej na tym odcinku jeszcze do 1984 roku. Tory zostały rozebrane 4 lata później.
podczas budowy S19 natrafiono na zjawiska krasowe. Są to naturalne procesy geologiczne powodujące zmiany na i pod powierzchnią Ziemi. W Polsce występują w 4 regionach. Budowanie dróg na obszarach krasowych jest niebezpieczne, bo stwarza ryzyko nagłych zawałów i nierównomiernych osiadań. Na odcinku Janów Lubelski-Lasy Janowskie powstanie dodatkowe duże przejście dla zwierząt. Zostało ono zaprojektowane w związku z reintrodukcją, czyli ponownym wprowadzeniem na stare miejsca bytowania żubra w Lasach Janowskich. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Krzyśkowi i Igorowi za pomoc w realizacji filmu. Poza tym wiele materiałów do filmu dostałem od ludzi z forum Skyscraper City, za co im serdecznie dziękuję. Szczególnie podziękowania dla wymienionych. Pozdrawiam, Radek.